Zrobimy dzisiaj przepyszną polędwiczkę nadziewaną suszonymi pomidorami i szpinakiem w obłędnym sosie z gorgonzolą i kaparami. Zobaczcie, jakie to proste. Na oleju od suszonych pomidorów podsmażam jedną szalotkę posiekaną w kosteczkę i 2 ząbki czosnku. Dodaję połowę opakowania młodego szpinaku, resztę na razie zostawiam do sosu. Dodaję posiekane pomidory suszone, około 5 sztuk. Doprawiam solą. Przesmażam dosłownie chwilę, aż szpinak zmięknie, wyłączam i studzę farsz. W tym czasie polędwiczkę sobie rozcinam w poprzek, tak żeby była w miarę płaska. Odrobinę zbijam tłuczkiem, ale nie za mocno, tak tylko troszkę. Posypuję solą i pieprzem z obu stron. I na środek wykładam farsz, oczywiście już przestudzony. I jeszcze mozzarella w plastrach. I zawijamy. Jak najciaśniej. Teraz jeszcze sznurek. Musimy obwiązać, żeby nam się nic nie rozwiązało i nie rozwinęło w trakcie smażenia. Możecie po prostu dowolnie obwiązać, jak Wam się uda, tak żeby było dosyć ciasno. Na patelnię ponownie odrobina oleju od suszonych pomidorów i obsmażamy krótko naszą polędwiczkę z każdej strony. Dosłownie chwilę, żeby tylko się ścięło mięso na zewnątrz. Przekładam na blaszkę, stawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i piekę około 30-40 minut. Robię jeszcze sos. Na patelnię ponownie odrobina sosu z suszonych pomidorów, pokrojona w kostkę szalotka. Jak się zeszkli, dodaję pozostały szpinak. Jeden ząbek czosnku. Szpinak lubi czosnek. Przesmażam chwilę, aż szpinak zmięknie i dolewam śmietankę 30%, około 250 ml. Dodaję również kapary, około 2-3 łyżek i 150 g gorgonzoli. Rozrywam ją do środka. Na średnim ogniu podgrzewam jeszcze, aż cały ser mi się rozpuści, a sos zredukuję i odrobinę zagęści. Nie dodaję soli na tym etapie, ponieważ i kapary, i gorgonzola są dosyć mocno słone, dopiero ewentualnie na końcu, ale dodaję sporo świeżo mielonego pieprzu. Jak się ser już rozpuści, to spróbujcie sos i dopiero na końcu ewentualnie dodajcie odrobinę soli. Ja dałam, ale dosłownie szczyptę, po spróbowaniu. Sos jest już obłędnie pyszny. Mięso się upiekło, wypuściło sporo sosów i odrobinę mozzarelli. Całość doleję razem z tą mozzarellą, która wypłynęła, do mojego sosu i zamieszam. Dodam jeszcze smaku. Mięso zostawiam około 10 minut, żeby sobie odpoczęło, zanim zacznę kroić. Ściągam sznurek i dopiero kroimy. W takie dosyć grubsze plastry, około centymetrowe. Jest pięknie ścięta, ale jeszcze lekko różowa. Taka właśnie ma być. Na półmisek wyłóżcie sos i na sosie ułóżcie w plastrach pokrojoną polędwiczkę. Podawajcie z pieczonymi ziemniaczkami lub z pire, lub z ryżem, jak wolicie. Smacznego!